A wrócisz do Lublina? A co ma być w Lublinie? W Lublinie ma być Antek i Celina, ich spotkania z sionistami. A tam. Więc jakśmy się tam spotkali z tym, to oni byli bardzo ważni, bo oni już motali tą sprawę tej, jak się nazywa, tej Brychy. Bo wiecie, ci sioniści to jest banda przecież obrzydliwych politykierów. Ben Gurion i tak dalej to jest lepsza banda politykierów. No i tak to oni tutaj do Polski, ten, jak się nazywa ten ich wywiad? Mossad. Najlepszy wywiad na świecie. W całej Europie był. Ale wtedy jeszcze nie było Mossadu, to była Hagana chyba. Nie, był żebyś wiedział, że zanim była Hagana, zanim był sionizm, zanim był Ben Gurion, zanim było coś, był Mossad. Szpiegostwo. Żydzi szpiedzy. Już. To jest... Więc... Tak byli całą Europę, całą tutaj, wszędzie byli. W Rumunii byli, na Węgrzech byli wszędzie. Do Polski nie mogli przejść przez góry, bo śnieg padał. Przez 5 lat padał śnieg i nigdy nie można było przejść przez góry. I ile razy się umawiali tutaj w tej Będzinie z tą, jak się Sara nazywała? Biderman. Nie? Co? Jak się nazywała Sara? Biderman. Tak. Sara Biderman, którą tam złapali, i drugą dziewczynę, którzy czekali na tych szelichym, tych szpiegów wstrętnych żydowskich, nigdy nie przyszli, aż ich nie złapali do obozu. I całe szczęście, że żyła Irka, wariatka, czyli Gelblum, czyli dzisiaj się nazywa Conti. Ja wiem bardzo dobrze. Była piękną dziewczyną, miała 17 lat. Rozumu miała tyle, co powinna mieć. Po niemiecku miała 2 słowa verzeihen Sie bitte i jeszcze guten Tag i więcej nic. Jeździła tylko niemieckim pociągami Nurfir Deutsche, wkładała czarny płaszcz i kapelusz wielkości ronda jak parasol. I siadała to w przedziale dla oficerów. I jak tego zasypiała na ramieniu oficera, albo nie zasypiała, albo się tam tuliła do niego, na stacji wysiadała. Tam było gorzej, bo była jakaś wacha, coś takiego, ale sobie radziła. I ona, jak tą Sarkę z tą drugą, zapomniałem, jak ta druga się nazywa, wsadzili, bo jak mieli przyjść z Szylichym, to mało, że nie przyszli, to jeszcze musieli gdzieś puścić farbę. Bo do tej pralni, ten prac, który ich przechowywał przez całą wojnę, jak oni mieli przyjść, to nagle przyszło gestapo, zabrało ich do obozu w Myślenicach. No i Irka przyjechała zobaczyć, co tam się dzieje.